Witam serdecznie i zapraszam na film, w którym pokażę Wam, jak wygląda przejazd przez Chiny super szybkim pociągiem. Takich prędkości w Polsce jeszcze pewnie długo się nie doczekamy. Chiny posiadają najdłuższą sieć kolei dużych prędkości na świecie, która liczy ponad 50 000 kilometrów torów. Dla porównania to więcej niż wszystkie inne kraje razem wzięte. Rejsowe pociągi pasażerskie jeżdżą tutaj z prędkością do 350 km na godzinę. Pokonanie najruchliwszej trasy w Chinach z Pekinu do Szanghaju, która liczy ponad 1300 km, zajmuje zaledwie 4,5 godziny. W Szanghaju można się przejechać z lotniska do centrum pociągiem Maglev, który mknie z prędkością 430 km na godzinę i trasę 30 km pokonuje w zaledwie 7 minut. Działa na zasadzie lewitacji magnetycznej, co eliminuje tarcie i pozwala na ekstremalne prędkości. Chiny mają też kolej tybetańską, czyli najwyżej położoną kolej na świecie, sięgającej momentami wysokość ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Pociągi te są wyposażone w systemy tlenowe dla pasażerów, bo na takich wysokościach oddychanie jest utrudnione. Chińska kolej słynie również z mostów i tuneli. Przykładowo most Danyang-Kushan jest najdłuższym mostem kolejowym na świecie i mierzy 164 km długości. Część pociągów dużych prędkości obsługiwana jest przez zaawansowane systemy sztucznej inteligencji i nie wymagają one obecności maszynisty. Chiny to olbrzymi i fascynujący kraj, który w ostatnich latach dokonał olbrzymiego postępu technologicznego. Zapraszam zatem do obejrzenia całej serii filmów z Chin, gdyż rzeczywistość w tym kraju jest całkowicie inna od obrazu, który serwują nam zachodnie media. Witam serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, jak wygląda przejazd super szybkim chińskim pociągiem. Wybierzemy się na przejażdżkę z Kantonu do Hongkongu, czyli dodatkowo jeszcze sprawdzimy, jak wygląda przekraczanie granicy z kontynentalnych Chin do prowincji Hongkong. Na południowy dworzec w Kantonie docieramy metrem i same dworce w Chinach są zwykle bardzo olbrzymie. Ten nie należy może do największych ani najbardziej zatłoczonych, więc radzę zawsze przybyć wcześniej i to godzinę wcześniej, żeby tu się w ogóle odnaleźć. Też wiele osób nie będzie tutaj mówić po angielsku, więc nawet jeżeli chcemy się kogoś o coś zapytać, trzeba będzie korzystać z tłumacza z reguły i to wszystko zajmuje czas. O ile na tym dworcu mamy napisy dwujęzyczne, więc jest tutaj cokolwiek po angielsku, także to mocno ułatwia sprawę, tak w mniejszych miastach nieturystycznych tych napisów angielskich nie będzie i tam będą same chińskie hieroglify. Stąd już odnalezienie właściwej drogi może naprawdę przysporzyć sporo trudności. Bilety na pociągi w całych Chinach możemy sobie zakupić za pomocą aplikacji Trip, ale należy następnie wymienić ten nasz voucher na dworcu na właściwy bilet. I teraz rozpoczyna się zabawa. Trzeba znaleźć miejsce, gdzie ten bilet mogę odebrać. Na dworcu jest mnóstwo ormowców, to ci z czerwonymi opaskami na ramieniu, którzy pilnują porządku, aby nikt tutaj nic złego nie robił. Kategorycznie nie można spożywać alkoholu ani innych napojów, spożywać też jedzenia w miejscach nieprzeznaczonych do tego. Porządek musi być. W automatach biletowych można kupić sobie też bilet. Na szczęście jest język angielski. Niestety nie możemy odebrać biletu w automacie, gdyż jest to zarezerwowane wyłącznie dla obywateli Chin, rezydentów, osób, które mają kartę rezydenta oraz obywateli Hongkongu, Makao i Tajwanu. Więc trzeba szukać jakiejś kasy stanowiska z obsługą żywą. Te dworce są naprawdę olbrzymie i tutaj trzeba narobić kilometrów, zanim się człowiek znajdzie to miejsce, gdzie ten bilet można odebrać bądź zakupić później, gdzie należy wejść do tego pociągu. Więc tak jak mówiłem, godzina przed odjazdem koniecznie trzeba przybyć na takie dworce. To nie jest jak w Polsce, że przychodzimy 5 minut przed odjazdem i wskakujemy bezpośrednio z peronu do samego pociągu. Na dworcu jest mnóstwo policji, jakiegoś wojska, ormowców. Oni tu naprawdę mają paranoję na tle bezpieczeństwa. Udało się znaleźć wreszcie halę, w której chyba odbierzemy bilet, ale to się zaraz okaże. Jedyna tablica, na której pisze coś po angielsku, więc być może tutaj uda się coś załatwić. W
hali biletowej jest też robot, z którym można porozmawiać i coś tam zapytać, ale tylko chyba po chińsku. Więc sobie nie pogadamy. Udało się odebrać bilet bez problemu. No i okazało się, że na stacji byłby tańszy niż przez internet i nie byłoby ciśnienia, że się nie zdąży i teraz trzeba znaleźć peron. Ale niestety wszystko jest tu napisane w chińskich hieroglifach, więc zabawy ciąg dalszy. Mimo że Chiny nie są w żadnym stanie wojny, tak, dworce są uznawane za obiekty strategiczne i są bardzo mocno chronione. Jest tutaj mnóstwo policji, wojska, ormowców i to od razu już z jakimiś tarczami, pałami kilkumetrowymi. Oni po prostu się boją, że coś tutaj się może wydarzyć i pewnie czasem się coś wydarza, skoro są takie środki ostrożności aż podjęte. Chodzi chyba głównie o kontrolę tłumu. Jakby zaczęli się tutaj coś buntować, gromadzić, ale sam dworzec jest potężny, no co tu dużo mówić. I w tym mieście są takie dwa. Ten jest jeszcze nieukończony, oni go rozbudowują, tu będą galerie, jakieś olbrzymie parkingi jeszcze obok, hotele, więc to nie jest jeszcze koniec. Jedziemy na 3. poziom dworca, tam jest ponoć hala odpraw. Trzeba zrobić odprawę jak przy wejściu na samolot. Na szczęście odprawa na pociąg jest już automatyczna. Trzeba tutaj zeskanować tylko kod kreskowy biletu i powinno ruszyć. No i skanuje oczywiście naszą twarz, to jest permanentna inwigilacja. Musimy zeskanować paszport. Tutaj od razu pojawia się wizerunek, skanuje twarz, czy twarz zgadza się z paszportem i możemy przejść dalej. Coś nie pasowało, może jestem po prostu za wysoki i nie łapię się tutaj do kamery. Idziemy teraz dalej na kontrolę bezpieczeństwa, jak na lotnisko. Kontrola bagaży, wszystko do skanera i osobista. Może się to wydawać śmieszne, ale bardzo łatwo się to zgubić. I już drugi raz zgubiłem dzisiaj Paulinę w tym tłumie. Teraz muszę iść znowu jej szukać. A do odjazdu pociągu 20 minut. Kontrola przeszła bardzo szybko, 5 minut i po sprawie. Na szczęście czepili się tylko sprayu na komary. Też nie można tutaj wnosić alkoholu, pamiętajcie, bo chodzi o to, żeby nie pić w pociągu oraz, że można by było go podpalić. Ma tutaj woda 56%, więc bardzo łatwo się pali i można by było z niej zrobić na przykład koktajl Mołotowa i spalić tą budę w pizdu. Bramek odjazdu w pociągu jest tutaj kilkadziesiąt. Samych A jest chyba z 30. Szukamy naszego numeru, tutaj się wyświetla też numer pociągu, godzina odjazdu i teraz musimy przejść kolejną odprawę, żeby wejść do hali oczekiwania na dany pociąg, więc nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. I przy każdej okazji będą skanować nam twarz. Dobrze, że przynajmniej numer pociągu i godzina odjazdu jest pisana jakimś ludzkim pismem, bo gdyby nie to, to byłby tutaj naprawdę poważny problem, żeby odnaleźć właściwe miejsce, z którego mamy jechać. I kolejne skanowanie paszportu. Poszło. Tym razem udało się, za drugim razem już złapało mój paszport. A tak wygląda hala odjazdu pociągów. Stoją tutaj szybkie pociągi klasy G, które jeżdżą z prędkością przelotową do 350 km na godzinę. To nie są najszybsze pociągi chińskie, bo ten najszybszy jeździ na razie wyłącznie na jednej komercyjnej trasie z lotniska w Szanghaju do centrum miasta. Wszystko jest na szczęście opisane, możemy sobie te numery chociażby odczytać, więc na pewno trafimy do właściwego pociągu. Ale nos pociągu to wygląda jak jakiś statek kosmiczny. Chodzi o opór powietrza. Teraz tylko odnaleźć wagon numer 2 i ładujemy się do środka. Tak wygląda klasa pierwsza. Tutaj są rzędy siedzeń 2+2. Jest troszeczkę ładniejszy taki wystrój tego pociągu, ale poza tym nie różni się to jakoś zbyt mocno. I mamy tutaj fotele multimedialne. Możemy sobie tutaj podpiąć słuchawki, posłuchać muzyki, albo będą wyświetlane jakieś filmy. I dodatkowo jest Wi-Fi w pociągu. Jak wygląda toaleta? Nowoczesny, czysty kibel. Klasa druga to układ siedzeń 2+3. No i są tutaj takiej gorszej jakości po prostu tapicerki.
Teraz nie ma tego obicia ścian i to w zasadzie chyba jedyna taka widoczna różnica. Pod siedzeniami mamy gniazdka energii elektrycznej. Tutaj rozkładają się też stoliki. Można sobie coś zjeść. I te siedzenia są obracane. Więc jak pociąg dojeżdża na stację końcową, nie trzeba przepinać lokomotywy. Tu nawet nie ma takiej opcji, tylko po prostu rzędy siedzeń są wtedy obracane zgodnie z kierunkiem jazdy. To trwa kilka minut, żeby taki cały wagon obrócić i pociąg jest gotowy na załadunek kolejnych pasażerów. Siedzenia są też rozkładane, stąd jeżeli nie ma przed nami innych pasażerów, tak te fotele są złożone do przodu. Mam bardzo dużo miejsca na nogi, a jako że siedzę na końcu wagonu, tak mogę sam się rozłożyć dość mocno do tyłu i nawet się tu przespać. Wi-Fi w pociągu jest, ale żeby z niego skorzystać, musimy mieć chiński numer telefonu i odebrać SMS-a. No chodzi tu wiadomo o inwigilację, więc mając tylko kartę eSIM, nie skorzystamy z Wi-Fi w pociągu. Pociąg, którym się poruszamy, jest pociągiem klasy G, czyli najszybszą klasą pociągów dostępnych w Chinach. Poruszają się one z prędkością do 350 km na godzinę i to jest prędkość przelotowa. Ale na niektórych odcinkach testowych jeżdżą powyżej 400 km i docelowo Chińczycy chcą właśnie zwiększyć prędkość całej tej klasy pociągów do co najmniej 400 km na godzinę. Będzie to więc bardzo dobra alternatywa dla połączeń samolotów na tych mniejszych, a nawet większych dystansach, gdzie samoloty na przykład nie docierają. Ale już stworzono kolejną trasę i w tym roku będzie można się przejechać na dłuższą odległość na trasie Szanghaj-Huangzhou. I tam również możemy mknąć prędkością z 600 km na godzinę. No to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Nawet te 350 robi wrażenie, ale szczerze powiem Wam, że tej prędkości nie czuć w ogóle. Nie wydaje się, jakbyśmy mieli nawet 100 na godzinę. Tutaj przede wszystkim jest bardzo cicho, nie słychać żadnego stukotu kół, torów, nie słychać nawet tego jakby pędu powietrza. Wydawałoby się, że z taką prędkością powinien być jakiś świst. Nie, jest bardzo cicho, moglibyśmy tutaj sobie oglądać film czy słuchać muzyki. Krajobraz mijany przez okno jest dość różnorodny, no też zależy od regionu Chin, w jakim będziemy się poruszać. Tutaj na południu będzie dość mocna zabudowa miejska, do tego między tym pola ryżowe, jakieś plantacje, widzę tutaj bananowców, pomarańczy nawet. No i możemy spotkać chociażby krowy w rejonie miejskim. Tam widać wieżowce kantonu, a tutaj są pola uprawne, chodzą sobie krowy, bawoły wodne, ale nadal widzę, że jest czysto. Nie ma tutaj takich wysypisk śmieci jak w innych krajach Azji. Jest naprawdę bardzo czysto, nawet w tych terenach podmiejskich. W Indiach, jak sobie jedziemy pociągiem, tak przejeżdżamy zwykle przez jedno wielkie wysypisko śmieci. Koszt biletu na godzinną podróż z Kantonu do Hongkongu wyniósł 125 zł. W podobnej cenie możemy w zasadzie polecieć samolotem, ale pociągiem zobaczymy więcej. Zobaczymy, z jakim rozmachem jest zbudowana infrastruktura drogowa, kolejowa, jak rozwijają tu się miasta i jak są otoczone właśnie takimi obszarami podmiejskimi, gdzie rolnicy uprawiają różne rośliny, hodują zwierzęta, aby zaopatrzyć w żywność tą olbrzymią metropolię. Mamy tutaj naprawdę zderzenie takiego kontrastu wiejskiego z nowoczesnymi Chinami. Widać też, że bardzo dużo tutaj się buduje nowych dróg, nowych torów kolejowych, nowych jakichś obiektów właśnie infrastruktury cywilnej, wojskowej. O, i wjeżdżamy do kolejnego tunelu. Też zauważcie, że tutaj praktycznie cały czas jedziemy na takiej estakadzie. Ten pociąg nie jedzie po gruncie, po ziemi, tylko jedzie na wysokości, nie wiem, jakichś 30 metrów. I tak cały czas.
Chińskie koleje mają też swoją aplikację do obsługi transportu. Nazywa się ona tak. Po szlaczkach raczej jej nie znajdziecie, ale po tym numerze 12306 może się uda. Obsługuje ona również język angielski, ale do jej rejestracji musimy posiadać chiński numer telefonu. Ja teraz akurat nie kupowałem fizycznej karty, tylko eSIM, więc nie mogę jej odpalić, ale jeżeli wybierasz się na dłużej do Chin, to warto właśnie kupić sobie kartę z numerem i zainstalować tę aplikację. Sprawdzimy sobie tutaj rozkład jazdy pociągów, kupimy bilet i co ciekawe, też możemy sobie od razu zamówić posiłek. Więc jak jedziemy pociągiem, mogę w tej chwili zamówić sobie posiłek i przyniosą mi tutaj prosto na siedzenie. Nie trzeba nigdzie chodzić, nic kombinować, więc świetna opcja. Płatności dokonujemy za bilety tutaj oczywiście Alipayem albo WeChatem. I w pociągu możemy sobie nabrać też wodę. Świetna sprawa. Jak wcześniej jechaliśmy prawie cały czas estakadą nad polami, nad budynkami, tak teraz pod całym Shenzhen, czyli miastem, które graniczy z Hongkongiem od strony chińskiej, jedziemy cały czas tunelem pod ziemią. Coś jak metro po prostu. I to już chyba jest kilkadziesiąt kilometrów. Nie widać w ogóle światła dziennego, że tutaj naprawdę oni nie liczą się z pieniędzmi. Chodzi o to, aby było szybko, aby było bezkolizyjnie, komfortowo. Koszty są nieważne. Zgodnie z rozkładem jesteśmy już w Hongkongu. I co ciekawe, przez cały Hongkong pociąg jechał pod ziemią. Myślałem, że coś się tutaj zobaczy. Nie. Po prostu tunel jak w metrze, więc też nie mogę Wam pokazać widoków za oknem, ale już pewnie domyślacie się, skąd będzie kolejny film, więc Hongkong niby jest częścią Chin, ale jednak stanowi takie jakby odrębne mini państwo, prowincję, więc musimy tutaj ponownie przejść kontrolę paszportową. Tutaj już na wejściu kamery skanują nam twarze, więc mierzą chyba temperatury. No, kamer są dziesiątki, naprawdę. Spójrzcie na sufit tylko. Ile tu jest po prostu kamer. Pełna inwigilacja. Wszystko muszą wiedzieć o każdym. No, dworzec też do małych nie należy. Wygląda to jak jakieś lotnisko. Opuściliśmy właśnie Chiny kontynentalne. Z tyłu za mną jest linia na podłodze, która wyznacza granicę Chin i Hongkongu. Taka umowna oczywiście, bo jesteśmy na dworcu w centrum Hongkongu. Już po kontroli paszportowej musieli wbić pieczątkę wyjazdową i teraz idziemy na... Kazano mi tutaj ściągnąć czapkę z głowy, żeby kamery mnie lepiej łapały. Mierzą tu temperaturę, są tysiące kamer wszędzie. Udało się wreszcie wejść na terytorium Hongkongu i szczerze Wam powiem, że takiej kontroli to chyba nawet nie było w kraju pejsatych. Tutaj na tej strefie między, powiedzmy, granicami wyłapywano jeszcze pojedyncze osoby z tłumu na jakieś kontrole osobiste, mierzyli temperatury i tak dalej. Udało się przejść akurat tą strefę bez przeszkód, później pieczątka wyjazdowa z Chin już była, następnie kontrola paszportowa i kontrola celna na wejściu do Hongkongu, później jeszcze raz skanowanie paszportu i dopiero można było już wejść na tą strefę dworca, którą teraz widzicie. Pociąg dojeżdża tutaj do samego centrum na tak zwany dworzec West Kowloon. Jest to ścisłe centrum Hongkongu, stąd dostaniemy się metrem wszędzie, albo pójdziemy sobie bezpośrednio na przykład na prom, który odpływa do Chin albo Makao. Dworzec w Hongkongu do biednych nie należy. Nie ma to tamto. Udało się wreszcie wyjść z tego dworca, z tych podziemnych tuneli i zobaczyć światło. A jeżeli interesuje Was, jak wygląda najbardziej zaludnione, zatłoczone miasto na ziemi, to zapraszam na kolejny odcinek z Hongkongu i na pewno zagłębię się tutaj w jakieś liczne zakamarki, których nie pokażą Wam tradycyjne biura podróży ani ci politycznie poprawni youtuberzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!